Witajcie moi drodzy widzowie, dwie kampanie po 200 tur na Radiusie. Powiem wam szczerze, jestem mega zszokowany tym, co zauważyłem na tym modzie. Obstawiałem trochę lepiej, ale wyszło niestety trochę dziwnie. I to was na pewno zszokuje, jak to wygląda. Oczywiście jest tylko 100 i 200 tura, nie robiłem tych pierwszych tur, późniejszych tur. Z tego co zauważyłem, nie ma to po prostu żadnego sensu. Zweryfikujmy, jak to wygląda na pierwszej kampanii 100 tura. No ilość osad, no tutaj jest w ogóle zszokowanie, 61 Renkland, Kult Soteka prawie 50, Wisseland prawie 50, w ogóle wygnańcy Neheka 29, Lodowy Dwór. Powiem wam jedynie tyle, że jak sobie zauważycie, Radious daje bardzo dużo armii od razu i to jest właśnie efekt tego wszystkiego, tylko że frakcje, które jako tako są bardzo potężne, no dalej zostają bardzo potężne, niezależnie czy gramy na tym modzie, czy jednak nie. I jak widzicie, siły pozytywne zdecydowanie tutaj wygrywają. Teraz zweryfikujmy mapę. No, Kult Soteka tutaj no, całą lustrę zdobył. Po Idźcie nie ma żadnego śladu nawet. Jeśli chodzi o kółeczko, tutaj już połowę kółeczka zdominowała Bretonia. Mamy tutaj nawet, jak zauważycie, no Matka Ostanka się nawet tutaj wbiła, więc jest bardzo grubo. Malekith został tutaj podzielony przez Nehekę i Grombrindala. No Grombrindal pierwszy raz przeżył, to jest w ogóle dla mnie zaskoczenie bardzo duże. Jeśli chodzi o resztę, no Kislev tutaj ogarnął mocno temat i dał radę sobie pokonać chaos. No Borys akurat nie zdążył przeżyć, ale tutaj jest bardzo mocny sojusz tych ludzi z Kislewem, krasnoludów. Orkowie, Grimgor w ogóle został z góry w miarę wypchany i broni się w ogóle na dole, na ziemiach Imryka. To też jest bardzo zabawne, wam powiem szczerze. Tutaj Zatan Czarny jedynie dużo się stara bronić, ma naprawdę dużo tych ziem. Ale z tego co widzę, taka eskapada, co na niego tutaj idzie, no to raczej z niego nic nie zostanie. Tych ilość armii Kislewu, co tutaj jest, no sama ta armia Kislewu ich tam raczej przejedzie. Baltazar jeszcze coś tutaj się widzę stara bronić. Pewnie się obroni, bo mimo wszystko tutaj Zatan będzie musiał skupić się na Imperium, na Kislewie i raczej przegra. Dodatkowo krasnoludy Imperium atakują Grimgora, więc to też jest bardzo szybki temat. Sądzę, że nawet po 20 turach już tutaj byłoby wszystko wyjaśnione. Więc jak widzicie, no jedynie tutaj Arabia się trzyma jeszcze, kult, właśnie no Khemri się trzyma i w ogóle krasnoludy odpadły jedne, to jestem naprawdę zszokowany, że tutaj Krok z Liberasu dali radę pocisnąć krasnoludów, więc tutaj naprawdę duży szacunek. Widać, że jest szansa na jakiś trochę lepszy rozwój kampanii niż na Wanilce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na 200 turze. Moi drodzy, pierwsza kampania 200 tura, zobaczymy, jak tutaj się to pozmieniało. No, powiem wam, dużo się tutaj pozmieniało. Zweryfikujmy w ogóle ilości. Nie no, to są takie zabójcze liczby, że szczerze powiedziawszy Wanilka przy tym zdecydowanie siada, ale tak jak mówiłem, tutaj zdecydowanie więcej tych armii rekrutują już od samego początku. No, 300 osad ma prawie same dwie frakcje Imperium, które są koło siebie. Jak widzicie, Złoty Zakon też tutaj przetrwał. Zachodnie prowincje, Lodowy Dwór, Karak, no tutaj krasnoludy zdecydowanie gorzej wychodzą niż na przykład na Wanilce, bo na Wanilce krasnoludy są naprawdę potężne. W ogóle poboczne frakcje Imperium nawet żyją i mają powiedzmy 20 osad, no 22 osady, więc to też jest dla mnie w ogóle zabawne. 200 tura wygląda tutaj zdecydowanie szybciej niż 400 na Wanilce, no to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie. No tutaj jaszczury widzę są pokonywane zdecydowanie, no taki mocny sojusz jaki tutaj powstał. Problem jest właśnie taki, że jak zauważycie, tutaj za mocne pozytywne frakcje na to przechodzą. Mimo wszystko myślałem, że ta kampania się troszkę inaczej potoczy, ale zaskoczy was na pewno druga kampania, bo mnie osobiście ona bardziej zaskoczyła niż to. Choć tutaj te Imperium, że zdobyło tak dużo osad w tak krótkim czasie, no wygląda to mega mocno. Naprawdę, wręcz czerwono na całej mapie jest i to z każdej strony, jak zauważycie, jest Imperium, więc to jest naprawdę ciężki temat.
Będę chciał pewnie jeszcze przetestować oczywiście Grimhammera, bo ciekawi mnie jak Grimhammer na to odpowiada. Grimhammer jest na tej zasadzie, że on jednak trochę wolniej, tam mniej tych armii jest, bo tam ta ekspansja jest trochę taka wolniejsza, więc zobaczymy, czy będzie też taki duży speed, czy tam jednak będzie dużo wolniej i może jakieś inne frakcje będą dominować, ale przejdźmy w takim razie do drugiej kampanii. Drodzy, przejdźmy w takim razie do drugiej kampanii Setna Tura. Wybrałem też wampiry, bo wampiry miały powiedzmy najmniejszy wpływ, akurat Celostra i Luthor Harkon taki najmniejszy wpływ na kampanię. Zweryfikujmy jak to wygląda. O kurczę, proszę bardzo, jest bardzo podobnie jak zauważycie. Pierwsze 4 frakcje są podobne. Jedynie co Lwie Serce był trochę niżej, zdecydowanie był niżej, bo nie zdążył tyle rzeczy zdobyć. Ale jak widzicie mamy same pozytywne frakcje. Jedynie co Legion Asgora mamy tutaj wyżej, a tak to wygląda dosyć słabo, ale zweryfikujmy to względem mapy. No jak widzicie, Zinch to w ogóle tutaj przestał istnieć, on w ogóle nie miał szansy zaistnieć. Arabia jest podbita teraz nie przez Khemri, Khemri w ogóle zniknęło, krasnoludy tutaj pokonują jaszczury niebieskie, więc jaszczury niebieskie tutaj przegrywają, Liberasu tutaj przegrało, więc tutaj jest zamiennie. Tutaj w ogóle Nurgle z właśnie tym Legionem próbują coś zrobić, tylko że Legion ma chyba ten problem. Choć nie, on jeszcze nie walczy, widzę, z Imperium, ale tutaj jest tak wysoki poziom agresji według siebie, to nie ma tutaj w ogóle szans. Tu się coś w ogóle armia zbugowała Village'a, więc Village w sumie nic nie robi, ale Baltazar za to bardzo przycisnął wszystko tutaj. Baltazar z Katajem stara się coś zrobić, ale Kataj bardzo słabo na tym wychodzi, więc to jest dla mnie duże zaskoczenie. Zobaczmy jak tutaj, no tu, o proszę bardzo, to już wiemy gdzie Lwie Serce narąbał 40 ponad osad. Matka Ostanka w ogóle mroczne elfy wciągnęła, Grombindal znowu pokonał Malekita razem z właśnie tutaj Neheką. Walka się stara coś tu bronić, ale ilość krasnoludów, która tam zmierza, to raczej nie widzę tego raczej pozytywnie. Kislev trochę słabo tutaj wyszedł na tej kampanii, ale za to Imperium jest tak porozrzucane znowu. Tutaj jest Wisseland, tutaj jest Karl, no wygląda to naprawdę groźnie. I dalej te frakcje pozytywne, jak widać, dominują całą mapę. Zobaczymy jak to będzie na 200 turze. Tutaj jest delikatna zmiana z tego względu, że Kulcoteka nie ma całej lustri. Tylko właśnie się tutaj delikatnie powiedzmy podzielili z Itzą. No i Kataj tutaj też widzę znika, bo Kataj z kimś tutaj walczy. O, Kataj walczy z Itzą, no to Itza tutaj jeszcze z Sotekiem, to już w ogóle dramat. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na 200 turze. Może się coś zmieni, może będzie jakieś wielkie zaskoczenie. Ale tu krasnoludy, nie wiem co one robią. Nie wiem na kogo, one chyba się biją z Morsem, jeszcze Mors tutaj przetrwał, no to zobaczymy jak to będzie dalej. No i drodzy, druga kampania 200 tura i tutaj zobaczycie wielkie zaskoczenie, które też mnie zaskoczyło, już widać to na samym początku. Lwie Serce 129 osad, w ogóle ma najwięcej osad, mimo że nie jest siłą najlepszy, bo Rejnkland tutaj wygrywa, to jest po prostu dominujące. Pierwsza piątka to w ogóle są 4 imperia. No to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Potem mamy krasnoludy, mamy też Bretonię, no krasnoludy, zachodnie prowincje. Jeszcze tutaj w ogóle z Karak-Hirn ma 11, Zuf-Bafar ma 10. No to, co się tutaj w ogóle wydarzyło, jest dla mnie takim ogromnym szokiem, jak pewnie dla was. Zweryfikujmy, jak to wygląda na mapie. No tu jest czerwono i niebiesko. W ogóle Bretonia to wszystko tu podbiła. No jest to po prostu jakiś magic, nie? No to, co tu się wydarzyło na tej kampanii, to jest dla mnie naprawdę zdziwienie. Przez 200 tur jest taka tutaj rzeźnia, że no naprawdę jest dla mnie to zaskoczeniem dużym. I niestety zawiodłem się znowu, bo myślałem, że Radious daje większą szansę jednak frakcjom takim negatywnym. Tylko tu jest duży problem, że jednak te sojusze frakcji pozytywnych jest za mocne i będę pewnie szukał jakiegoś moda, który robi coś tego typu, żeby te frakcje po prostu pozytywnie nie miały sojuszy, albo po prostu, żeby żadna frakcja nie miała sojuszy i wtedy byłby taki, powiedzmy, harmider, ale z drugiej strony byłoby chociaż powalczyć z takimi negatywnymi też frakcjami,
Jak widzieliście moją kampanię Wladem, no to tam Wladem szybko pocisnęliśmy Imperium, krasnoludy zostały tam ściśnięte przez Saratosę, przez Lesne Elfy i wtedy się coś tam faktycznie ciekawego dzieje, a tak tutaj niestety schemat zostaje dalej taki sam i to pokazuje tylko to, że te frakcje pozytywne są po prostu za mocne i gdy tego nie zmienią, będziemy niestety zmuszeni albo szukać naprawdę bardzo mocnych modów, żeby ta kampania była trochę inna, albo będziemy musieli walczyć ciągle z tymi samymi frakcjami. Dajcie znać, co o tym w ogóle myślicie i jak wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba. I do następnego. Oczywiście Grimhammer też podejdzie pod takie próby i jeśli znajdę jakieś też większe mody względem frakcji, jednostek, to też będą takie rzeczy tworzone. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!